Jesteśmy na miejscu, w każdym razie chłopaki z petardy doszły do wniosku, że sobie zrobią grilla w samym środku czeskiego lasu. Coś nam się zdaje, że mamy maluteńkie okienko pogodowe i nie pada deszcz, więc w związku z tym, że będziemy tutaj wiele godzin, zanim pójdziemy na górę oczywiście, do tej głównej atrakcji, to napijemy się żuberka. Tak, poza tym 3 tygodnie i 1 dzień nie piłem nic. Zero alko, same bezalkoholowe. Dzisiaj będzie bomba po jednym piwie, coś mi się zdaje. Kiełbaska się robi, a my cieszymy się tymi pięknymi widokami. Do dna. Słyszysz te głosy, chytry? To czeskie głosy. Dobra, moi drodzy, zdecydowaliśmy się iść pod górę, ale zobaczcie sobie tutaj, że wejście może nie jest jakieś tam super wysokie, ale no stromo jest. Zobaczcie sobie, już naprawdę niedaleko widać ten skywalk. Idziemy przez ten most, który jest tak naprawdę mega zajebistą atrakcją. O kurde, jak ktoś ma, powiem wam szczerze, problem z wysokością, to nie patrzcie na dół, bo tu można po prostu nawalić w gacie. Dobra, moi drodzy, jedziemy do góry. 3, 2, 1, go! Wow! Ale petarda, stary! What the fuck! Jesteśmy na miejscu, w każdym razie chłopaki z petardy doszły do wniosku, że sobie zrobią grilla w samym środku czeskiego lasu, zaraz niedaleko tego mostu, którego chcemy zobaczyć, więc idziemy razem i razem grillujemy. Co prawda pogoda nie jest idealna, bo jest mokro, pada deszcz, w sensie nie pada deszcz, ale kropi, no ale Mokro, a szczęście nie jest zimno. nie jest zimno, jest ciepło, jest przyjemnie generalnie. Zobaczcie sobie tutaj, to jest taki, bym powiedział, park linowy, tak jak u nas, więc gdzieś tutaj się rozbijemy i tutaj sobie pykniemy grilla. Jak to chytry wspomniał, to żeby czasem petarda nie skończyła się z budżetem minus 500 zł za palenie grilla w lesie, więc idziemy w miejsce, w którym tego grilla można zapalić. Dokładnie po drugiej stronie tego lasu. Powiem wam szczerze, że to miejsce jest naprawdę bardzo przyjemne. Przyjechać tutaj z rodzinką, z dzieciakami, żeby się pobawiły, naprawdę super sprawa. Coś nam się zdaje, że mamy maluteńkie okienko pogodowe i nie pada deszcz, więc w związku z tym, że będziemy tutaj wiele godzin, zanim pójdziemy na górę oczywiście, do tej głównej atrakcji, to napijemy się żuberka. Proszę bardzo, na zdrowie. Tak, poza tym 3 tygodnie i 1 dzień nie piłem nic. Zero alko, same bezalkoholowe. Dzisiaj będzie bomba po jednym piwie, coś mi się zdaje. W ogóle słuchajcie, mamy przygotowane tutaj polóweczkę. Polóweczkę, proszę bardzo, zobaczcie. Namiot. Namiocik taki, żeby nie było, bym powiedział, zbyt mokro w dupę. W każdym razie Teraz odpalaj. odpalamy grilla. Trzymaj. Nie chcieliśmy tego zrobić tam na dole, w tym lesie, żeby później ktoś nam nie powiedział, że w lesie zakazane jest palenie grilla. Tutaj jest bezpiecznie, więc nie ma problemu, tak? Zobaczcie, cebuleczka już wylądowała na grillu. Teraz czekamy, aż się wypali papier i będziemy kłaść sobie kiełbaskę. Ale najpierw piwko, proszę bardzo, żuberek, jak powiedziałem, wpada. Chytry, na zdrowie. Yo! Jak wiecie, Nie pijemy, my nie pijemy ogólnie, ale dzisiaj pijemy. ale dzisiaj pijemy, tak? W sensie ja nigdy nie piję, on tam kiedyś próbował, teraz próbuje nie pić. Teraz 3 tygodnie nie piłem, Teraz. jeszcze piwko. Teraz próbuje nie pić, tak? No, ale na każdej petardzie musi być chociaż jedno piwko, więc wypijemy sobie, bo my tak naprawdę przynajmniej 5 godzin jazdy, czy mamy przynajmniej 5 godzin do powrotu, więc tak naprawdę jedno piwko możemy sobie strzelić, tak, dla kurażu. Także zaraz zapraszamy was na grilla i ciśniemy na górę. Słyszysz to? Do dna, do dna. Piwko na wyjeździe smakuje zdecydowanie lepiej. Kiełbaska się robi, a my cieszymy się tymi pięknymi widokami. Rzuć tutaj kamerką tutaj, oczko. Do dna. Słyszysz te głosy, chytry? To czeskie głosy. Do dna. Ja też to słyszę. Chłopaki z petardy właśnie zaczęli ucztę. Ja Zobaczcie rozpoczęta. sobie, proszę bardzo. Tak wygląda nasza kiełbaska. Pozwól, że opowiem. Tutaj, proszę, tak, opowiedz. Słuchajcie, chlebek ciemny,
węglowodany o średnim współczynniku glikemicznym. To znaczy, że rozkładają się długo, nie ma od razu wysypu energii. Kasza bułgarska, bardzo niski poziom glikemiczny, co oznacza, że nie odłoży się w tyłek, a dostarcza nam energii na przynajmniej te 3 godziny. Ser to jest chyba Gouda, to jest kuleczki, który rozkłada się jakieś 4 godziny w organizmie. Ja nie prowadzę dzisiaj, więc mogę sobie pozwolić. No ja prowadzę oliweczka hiszpańska, kiełbasa z biedry. Ja akurat musztardkę robię francuską, bojowy francuski 12/12, a kuzyn ma ketchup 6/9. A ja robię, tak mówiłem wcześniej na Q&A z żoną, 6/9. A z tyłu, moi drodzy, jeszcze jest więcej kiełbasek, tylko że są niegotowe, więc pomyśleliśmy, że już zaczniemy to muczne, gdyż z tego, co tutaj Chytry powiedział, za chwilę ma zacząć padać deszcz. Podobno, a teraz jest naprawdę bardzo przyjemnie. Zobaczcie, z tyłu nasze kiełbaski są tutaj, więc zjemy i później widzimy się na szlaku. Zjemy, a potem gdzieś się napi***dolić. No niekoniecznie, bo wzięliśmy sobie tylko po 5 bronków. Na łeb. Na łeb. Ostatnio sobie wspominałem, kochano kuzynku, jadąc samochodem, że co może się trafić lepiej? No bo co? Ludzie zawsze lubią siebie porównywać. Różnymi statusami. Przeważnie związane są one z pieniędzmi. No i co? Jak miałbyś kutasa pieniędzy na koncie, nie przyjechałbyś sobie na ławeczkę zrobić grilla? Kurde, kto by sobie nie chciał zrobić grilla? A co za różnica, że podjechałbyś Lamborghini, czy Maruchem 126P klasykiem? Też przyjechałeś. Byłbyś gorszy? No nie, też przyjechałeś. Co, kupiłbyś inną bułkę? No nie. Co, nie poszedłbyś do Biedronki, tylko do hotelu 5-gwiazdkowego kupić sobie bułkę za 100? No nie za bardzo, bo to jest czas. A wszyscy bogaci ludzie, nie myślą o pieniądzach, szanują sobie czas. A my jesteśmy bogaci, bo szanujemy czas. Nie chodzi o pamiętność. Kurwa, ale powiedziałem jak jakiś Kopernik, nie? Dobra, to się wytnie, bo jest najebany i trochę pierdoli. Nie ma za co. Chłopaki z petardzie są pojedzeni, po grillu, zanosimy rzeczy do samochodu Tak jest. i idziemy do głównej atrakcji. Nie pada, a za podobnież godzinę ma padać. Podobno. Pół godziny stokiem narciarskim, z tego to widzę, do atrakcji. A droga na Google pokazuje jakoś naokoło ścieżką samochodową. 53 minuty, znaczy nie samochodową, bo tam nie ma ścieżki czy drogi dla samochodów, ale my, no nie ma za co, chcemy iść sobie po prostu z buta, tak, no chyba, że zacznie pokrapywać, to wtedy wybierzemy szybszy środek transportu, czyli wyciąg, ale chcielibyśmy po prostu sobie zrobić trekking i taki mamy generalnie zamiar. Także widzimy się na górze, pokażemy wam jak wygląda ten Skybridge. Mamy nadzieję, że będzie się wam podobało. Ci co tu już byli, to już wiedzą, ci co nie byli, to mamy nadzieję, że tutaj po prostu sobie pojadą z rodzinami, bo to nie jest tylko i wyłącznie Skybridge. To nie jest tylko i wyłącznie wyciąg, tylko tu jest dużo innych atrakcji, które tutaj możecie sobie zobaczyć. Między innymi, tak jak widzieliście wcześniej, park linowy, park dla dzieci generalnie, więc naprawdę jest tutaj przyjemnie. Nie spodziewaliśmy się ogólnie, że będzie tutaj tak fajnie. W każdym razie idziemy zanieść rzeczy do samochodu i idziemy do góry. Jesteśmy gotowi na główny trekking. Dopchaliśmy się na fulla, tak że nas prawie rozpruło. Ja bym to jeszcze jakiegoś batona przykurwił. Czekoladowego? No, Jak chcesz, to dam ci mojego batona. ale bez drzynków. W każdym razie pogoda się utrzymuje. Trzeba powiedzieć, ok, mamy nadzieję tylko i wyłącznie, że nie zacznie padać. Szkoda, że nie ma słońca, no ale czasami tak jest, więc nie ma co się tutaj, bym powiedział, demotywować. Idziemy dalej i zobaczymy, co nas czeka na samym szczycie. Dobra, moi drodzy, zdecydowaliśmy się iść pod górę, ale zobaczcie sobie tutaj, że wejście może nie jest jakieś tam super wysokie, ale no stromo jest. A tutaj z boku, nie wiem czy widzicie, tutaj jest taki tor saneczkowy, który będziemy chcieli zjechać na dół. Jak widzicie, jesteśmy już w połowie tego wejścia, tego podejścia na ten sam szczyt. Teraz może mniejsza połowa będzie, ale porównywalna. Porównywalna połowa, tylko że jak widzicie tutaj to podejście było relatywnie łagodne.
Tutaj jest zdecydowanie bardziej strome, ale nie wiem, czy będziecie widzieć na kamerze, ale mimo wszystko pokażę wam. Zobaczcie sobie. Tak wygląda to podejście. Jest tu. O, dokładnie tak. Więc ten ostatni odcinek będzie niezmiernie ciężki, ale chłopaki z petardy nie są, więc idą. Powiem wam szczerze, że czuję się jak podczas naszego wyjazdu do Turcji z Ciziem, kiedy wchodziliśmy na ten wulkan. Dokładnie tak samo stromo było, tylko jeszcze bardziej kamieniście. Zobaczcie sobie tutaj, jakie tu jest podejście. Zobaczcie. Zostało nam tak naprawdę jeszcze jakieś 150 metrów, może 200 do samego szczytu. Ale trzeba powiedzieć szczerze, że jesteśmy wypruci, ale zadowoleni i szczęśliwi, że możemy tam wejść za free. Za friko. Dokładnie, więc wchodzimy, ale najpierw zrobimy sobie krótką przerwę. Zobaczcie sobie, już naprawdę niedaleko widać ten skywalk. Ten most, który przechodzi się na drugą stronę, jest troszeczkę w innym miejscu, jakieś 100 metrów dalej, ale trzeba powiedzieć szczerze, że ten skywalk wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Zobaczcie sobie tutaj na dole. Słoneczko świeci, kiedy tutaj wchodzi bez koszulki, bo jest naprawdę ciepło, w sensie ciepło to może nie jest super, ale jesteśmy zgrzani. Zobaczcie sobie sami. Nasi drodzy, dotarliśmy na sam szczyt. Skywalk jest dokładnie u góry, tutaj za mną, proszę bardzo. A góra, którą weszliśmy, jest dokładnie tutaj, więc trzeba powiedzieć szczerze, petarda. A teraz idziemy na tamten most, o którym opowiadaliśmy wam wcześniej. Zapraszamy. Nie wiem, gdzie on jest, ale zaraz się dowiemy. Jakbyście tutaj weszli na górę tak jak my, to na górze tutaj są właśnie takie, bym powiedział, stoliki, gdzie prawdopodobnie w sezonie możecie sobie coś zjeść. Teraz jest zamknięte, ale tu jest mega przyjemnie, powiem wam szczerze. Jesteśmy odsłonięci od wiatru, bo tutaj są takie, bym powiedział, szyby, tak? I tutaj tak naprawdę jest, w tym miejscu jest naprawdę mega fajnie ciepło. Skywalk dokładnie jest tutaj obok, jak wam pokazywałem wcześniej. Idziemy teraz na ten most, polataliśmy dronem, ale to pewnie widzieliście. Próbujemy zrobić zakupy na ten most przez internet. Jak kupujecie przez internet, jest taniej o jakieś 17 zł, 17-18 zł, więc robimy zakupy online, wchodzimy na most i przechodzimy na drugą stronę. I zaraz wam pokażemy te wszystkie widoczki, które stamtąd są. Lataliśmy dronem, zresztą widzieliście, most jest po prostu petarda. Bilety kupione. Trochę trzeba było poczekać, aż internet zaskoczy, żeśmy się martwili generalnie, że 170 ziko poszło, a nie ma biletów. Plecak do przodu, backpack forward. Zobaczcie sobie tutaj. Pokazałem przed chwilą chytrego bilet i mówię, że nie mogę wejść. Zobaczcie sobie tutaj, co tu się dzieje. Jaki tutaj jest most. Idziemy przez ten most, który jest tak naprawdę mega zajebistą atrakcją. Fajnie, trzeba powiedzieć szczerze, że można tutaj w ogóle przyjechać. Co prawda jest pochmurnie i troszeczkę, bym powiedział, kropi deszcz, ale nie jest po prostu źle. Zaraz zobaczycie te ujęcia z tej strony. Fajnie, że udało nam się w ogóle nagrać jakiekolwiek ujęcia z drona, co jest naprawdę zajebiste, bo przelecieliśmy nad tym mostem, zresztą widzieliście. Idziemy na drugą stronę. O kurde, jak ktoś ma, powiem wam szczerze, problem z wysokością, to nie patrzcie na dół, bo tu można po prostu nawalić w gacie. Trzeba powiedzieć szczerze, jak ja patrzę teraz tutaj na dół, to powiem szczerze, że naprawdę jest takie dziwne uczucie, więc najlepiej iść do przodu i nie patrzeć w ogóle w dół.
Zobaczcie sobie tutaj, ja wezmę kamerkę teraz tutaj z boku i to tak naprawdę nie jest najwyższy punkt jeszcze, bo najwyższy punkt jest na samym środku i tam jest około 98 metrów. Więc tak jak mówimy, jeżeli ktoś ma problem z przestrzenią i z lękiem wysokości, to nie patrzcie w dół, bo ewidentnie pokażę wam tutaj, o, zobaczcie sobie tutaj przez kamerkę, jest to naprawdę takie uczucie, takie dziwne. Nawet ja jak idę, ja nie mam lęku wysokości w ogóle, ale jak idziesz i patrzycie sobie po prostu w dół i nie widzicie pod spodem nic, tylko i wyłącznie drzewa, tak byście po prostu płynęli w powietrzu, to jest takie uczucie, takie bym powiedział, taki mały dreszczyk przechodzi przez skórę, więc... Ale zobaczcie tutaj, jaka tu jest chmura, idzie. Jak z tego zaraz walnie deszcz, to będzie po prostu petarda. To czekaliśmy trochę ten deszcz i teraz idziemy już w drugą stronę do tego miejsca, z którego zaczęliśmy nasz spacer. Ten most ma ponad 700 metrów, więc trzeba powiedzieć, że ciekawa jest to miejscówka. Jest teraz taki, bym powiedział, nietypowy okres, bo jest sporo chmur, czy można powiedzieć takiej pary, która się tutaj wytworzyła, więc wygląda to naprawdę ciekawie. No, pewnie jak jest słoneczko, to wygląda to równie ciekawie, albo nawet lepiej, bo w słońcu wszystko wygląda lepiej. Ale cóż, nie ma takiego szczęścia dzisiaj, ale mimo wszystko wyprawa się udała. Jesteśmy mega zadowoleni. Chociaż teraz te chmury tutaj, jak widzicie, rozstępują się tutaj na tym boku góry i wychodzi tak delikatnie tam gdzieś z tyłu słoneczko. Pewnie tego nie widzicie, ale ja widzę, więc jest naprawdę bombastycznie. Ostatnia atrakcja na dzisiaj. Okazało się, że Chytry jest tak najarany na tą kolejkę, bym powiedział, takiego roller coastera górskiego, że po prostu nie mógł się powstrzymać, żeby kupić bilety. Więc idziemy i pokażemy wam zjazd z GoPro, jak to wygląda. Dobra, moi drodzy, jedziemy do góry. Teraz się faktycznie rozpogadza, słoneczko wychodzi, więc to jest idealne miejsce i czas, żeby sobie zjechać na dół, bo tak naprawdę musielibyśmy iść na dół na piechotę, a nam się już po prostu nie chce. Jesteśmy trochę wypruci, więc jedziemy. 3, 2, 1, go! Woohoo! Wow! Wow! Ale petarda, stary! Wow! Woo! Wow! Woohoo! Zajebiście, Chytry! Woohoo! Oh! What the fuck! Woohoo! Dobra, dokonaliśmy tutaj zjazdu. Trzeba powiedzieć szczerze, że była bomba. Ale mi wyczepało nogi, powiem ci. My też wyczepało nogi. Powiem szczerze, próbowałem nie hamować, ale naprawdę nie dało się, bo bałem się, że mnie Ja na początku, a potem już wyrąbane miałem. Ale bałem się, że mnie wywali po prostu z tego, z zawiasów. Naprawdę, miałem autentycznie. Uczucie, nie? Bombeczka jak nic, także naprawdę, jeżeli byście chcieli się dobrze zabawić, zjazd nie jest tani, no ale mimo wszystko naprawdę bomba. Nam się już nie chciało schodzić, to jest to, a mamy dodatkową atrakcję, mamy film dla was, przynajmniej wy sobie zobaczycie, jak to wygląda na filmie. Mamy film z Insta360X4 i mamy z GoPro, więc mamy po prostu wszystko. Także idziemy teraz już do samochodu i co? Jedziemy do domu. Yo! Jedziemy już z powrotem do domu. Ale się działo. Tak naprawdę działo się dzisiaj, było naprawdę fajnie. Pogoda może nie do końca była taka, jaką byśmy sobie wymarzyli, ale aczkolwiek... Dała nam zrobić grilla, dała nam polatać dronem i dała nam zjechać na sankach. Na sankach. Obstrojowych, takich w dół. Dokładnie, szynowych. które widzieliście, naprawdę fan był zajebisty. Ten most, który widzieliście, tak samo po prostu petarda, także jeżeli chce wam się po prostu jechać 225 km, 3,5 godziny. 3,5 godziny dymania. Z kobietami, czy z kolegami, czy rodziną. Warto to zobaczyć. Dokładnie, tak. Nie, osobiście nie chciałoby mi się tam jechać. Żartuję oczywiście. Ale w każdym razie bawiliśmy się genialnie. Bardzo fajnie, pogoda oczywiście teraz się już poprawiła. W ogóle już nie pada deszcz, więc jeżeli podobają się wam nasze filmy, a jeszcze nie subskrybujecie, to zostawcie suba pod spodem. Będzie nam bardzo miło. Możecie zostawić łapkę w górę, prawda? Komentarz, to byłoby naprawdę mega fajnie, bo to jest nam potrzebne, żeby YouTube te filmy podpowiadał jeszcze lepiej, tak? Jeżeli chcielibyście, możecie nas również wesprzeć na Patronite, tak? Link będzie poniżej filmu. Także każda pomoc, którą nam tutaj udzielicie, będziemy bardzo zadowoleni, tak? Też nam pomoże w rozwoju, bo każda jedna złotóweczka jest naprawdę
na wagę złota w dzisiejszych czasach. Także jeszcze raz dziękujemy, że byliście z nami. Jedziemy już do domku, także widzimy się we wrześniu podczas następnej wyprawy.